Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie. Jeszcze słychać za oknem wystrzały, bo to jest styczeń, 1 stycznia. I jest to okres, gdzie każdy już zaczyna treningi. To nie dlatego, że to jest mocne postanowienie pierwszostyczniowe, tylko po prostu jest to najlepszy okres na to, żeby rozpocząć swoje trenowanie. I też ja się z Wami podzielę tym, co mi się udało ustalić na temat treningów. Może się to komuś przyda, komuś, kto jest tak jak ja amatorem i już trochę jeździł, w sensie takim, że na przykład rok, półtora takiego systematycznego jeżdżenia, ale bez żadnego planu treningowego, a jeżeli były to jakieś plany, no to były wybierane na zasadzie, co fajnie brzmi, prawda? Natomiast teraz już myślę, że pójdę o krok dalej i spróbuję potrenować według jakiegoś schematu, czyli zrobić jakąś periodyzację tego treningu. No i w związku z czym zacząłem się tym tematem bliżej interesować i znalazłem sobie materiały, o nich za chwilkę powiem. I na podstawie tych materiałów oraz różnych innych takich dokumentów, które wpadły mi w ręce, spróbuję zrobić taki krótki tutorial o tym, jak to się na rowerze trenuje. I ma taki dziwny tytuł: Jak, kiedy, ile. Długo nie miałem czasu, żeby wymyślać jakieś fajne tytuły. Myślę, że to po prostu przedstawię go w taki sposób, żeby był jak najprostszy, ale też żeby wszystko było jasne. Zaczniemy właśnie od pytania jak. I tutaj te treningi, tu się może parę osób nie zgodzić, bo tu już widzicie, że są 4. Te kolory oddają nam po trochę tego, co widzimy na Zwifcie. Czyli mamy 3 treningi rowerowe i 1 trening, który się wykonuje na siłowni. I to jest wszystko, co moim zdaniem, o czym warto mówić i co istnieje w treningu rowerowym. Pewnie są jakieś mieszanki tych różnych rzeczy, bo możemy trenować też ekonomię jazdy, podjazdy, zjazdy, technikę, o tym nie mówię, ale 3 takie treningi, które generalnie są takimi budulcami, od których możemy tam sobie jakieś inne formy tworzyć, więc upraszczając to mamy 3. Więc tak, trenujemy albo próg aerobowy, mówiąc też po polsku tlen, albo LSD, czyli te long distance ride, czyli długodystansowe, słabsze jednostki takie treningowe, słabsze w sensie takim, że one są wykonywane na stałym tętnie. Tętnie takim, które stanowi nasz próg aerobowy. Jak to wyznaczyć, to się za chwilkę o tym powiem. Drugi rodzaj treningu to jest trening na progu laktatowym, czyli potocznie mówiąc FTP. Trzeci rodzaj treningu to jest próg anaerobowy. Nazwa taka myląca trochę, bo tutaj sugerowałaby, że się trenuje w beztlenie, a nazwa też po polsku też inna, jakby VO2 max. Sugeruje nam, że to jednak ten tlen jest, czyli to jest po prostu nazwa, ta anaerobowy trening. Po prostu tak się przyjęło, że to tak się nazywa, ale właściwie umówmy się, że będziemy używali raczej tej nazwy VO2 max, bo to jest taka typowa, co znajdziecie wszędzie tą nazwę, ale gdyby ktoś tam powiedział, że trenuje na progu anaerobowym, żeby go odróżnić od progu aerobowego, no to właśnie tutaj ta różnica jest. No i czwarty rodzaj treningu, nie mniej ważny, to jest trening po prostu na siłowni. Jak to wszystko teraz wygląda, jeżeli chodzi o zależności, bo to jest ważna rzecz. Ja sobie to też tak przedstawiłem i to Wam też opowiem, żeby tutaj nie zabierać czasu. To przygotowałem dla Was też taką ściągę i to jest ważne. Nie chciałbym tutaj zanudzać Was i po raz n-ty chyba mówić, co to jest FTP, co to jest jazda w tlenie, co to jest VO2 max i dlaczego to się tak nazywa, bo to niczemu moim zdaniem nie służy, a tylko wprowadza niepotrzebnie kolejne rzeczy, które trzeba pamiętać i które o niczym nic nam nie dają. Ważne jest natomiast, co te treningi nam przynoszą, jakie korzyści. Więc jak widzicie też te zależności tutaj Wam rozpisałem i one są bardzo proste. Jeżeli trenujemy, moi drodzy, w progu, ja tutaj muszę podłączyć, momencik. Dobra, musiałem podłączyć laptopa do ładowarki, ale już jestem. Mam zasilanie. No więc tak, jak widzicie, próg aerobowy, czyli potocznie mówiąc trening w tlenie,
wykonujemy po to, żeby móc wykonywać pozostałe rodzaje treningów, czyli zarówno próg laktatowy, jak i próg anaerobowy zależą od tego, jak dobrzy jesteśmy w naszym treningu wytrzymałościowym. Także jest to trening, który wpływa na resztę treningów, reguluje nam przemiany tłuszczowe i to jest clue tego, dlaczego to jest ważne, ponieważ uczy innymi słowy nasz organizm tego, żeby wykorzystywać tłuszcze po to, żeby zasilały nam właśnie nasze mięśnie, kiedy pracujemy w tych wyższych progach, czyli w progu laktatowym i anaerobowym. Również powoduje to, że rozwijają nam się włókna wolnokurczliwe, a dokładnie dochodzi do takiego czegoś, że część tych włókien szybkokurczliwych, ona przejmuje rolę, one nie tyle się zmieniają, co taką rolę troszkę przejmują tych włókien wolnokurczliwych, czyli ważne jest to dla naszej wytrzymałości. Są o wiele ważniejsze, bardziej przydatne włókna w treningach wytrzymałościowych, żeby jak największy był stosunek tych włókien wolnokurczliwych do szybkokurczliwych. A kolejny pod względem ważności według mnie trening to jest trening na progu, czyli trening VO2 max i przy tej nazwie już zostańmy. Wybrałem go jako drugi według kolejności ze względu na to, że jak Wam powiedziałem, ten trening, o którym Wam dzisiaj powiem, to jest trening dla mnie przygotowany i on uwzględnia też wiek, czyli po prostu chodzi o to, że w wieku, że wraz z wiekiem tracimy pewne umiejętności, może nie umiejętności, tylko pewne predyspozycje, na przykład spada nam VO2 max. Czyli innymi słowy, organizm przyjmuje trochę mniej tlenu niż to było 20 lat temu, po to, żeby wykonywać ciężkie ćwiczenia. Czyli wykorzystujemy mniejszą ilość tlenu. Ona jest podana pewnie w mililitrach albo w milimetrach tlenu na kilogram na minutę. Taka wartość nam się wyświetla w zegarkach, albo można sobie test też zrobić i dla przeciętnego 50-latka pewnie to wychodzi, podejrzewam, że około 41-46, ja mam troszkę więcej, ale generalnie z wiekiem to maleje. I to, żeby odwrócić ten proces albo żeby go zatrzymać, trenujemy właśnie ten VO2 max. Poza tym trenowanie w tym wysokich progach to jest stymulowanie hormonów. Tutaj mamy dwa takie hormony, które nas najbardziej interesują, czyli testosteron oraz hormon wzrostu, więc stymulujemy te hormony, a co za tym idzie, pomagają one nam w pozbyciu się tkanki tłuszczowej i też w rozwoju, w zatrzymaniu tkanki mięśniowej. Kolejnym bardzo ważnym treningiem w trzeciej kolejności, jaki ma wpływ na wszystko pozostałe, to jest oczywiście trening siłowy na siłowni, czyli trening oporowy. Pomaga nam w tym starszym wieku zachować mięśnie, a dla każdego jest to ważny trening, ponieważ trenujemy te mięśnie, które podczas jazdy na rowerze mniej po prostu są używane, czyli mięśnie brzucha, ramion, karku, mięśnie takie boczne, które tam powodują, że jak są nierozwinięte, to nas kolana bolą, już nie pamiętam jak to się tam nazywa. A generalnie jak chodzimy na siłownię i trenujemy te pozostałe typy mięśni, to tak trzeba robić, powiedzmy, o. I tyle, już nieważne jakby jakie to są te rodzaje tych treningów. To o treningu na siłowni to by trzeba było osobny materiał nagrać i to wtedy ma sens, a teraz to po prostu to nadmienię, że na siłownię się zapisujemy, chodzimy normalnie. I trzeci rodzaj treningu, jak widać, on jest też ważny. Jest to trening na progu laktatowym, czyli potocznie mówiąc FTP, tak po polsku. No i jego są dwie rzeczy, które są jakby dzięki niemu osiągamy. Pierwszą rzecz to jest zwiększamy tolerancję na zakwaszenie mięśni. O tej tolerancji na zakwaszenie mięśni to potem jeszcze powiem przy okazji omawiania już konkretnych treningów, jak to trzeba zrobić, żeby ta tolerancja nam wzrosła. Na jony wodorowe, tak?
No ale też jest to ważny trening, bo po prostu w tym progu wykonujemy większość takich krótszych wyścigów, nie? Takich godzina, 2, jeżeli ktoś chciałby się ścigać, no to FTP musi sobie po prostu trenować. Ale głównym celem jakby tego to było, że co dają nam te treningi i żeby zrozumieć, że jedno bez drugiego nie może istnieć, a jednym z najważniejszych treningów, od którego trzeba zacząć przygotowania, to jest właśnie ten próg aerobowy. I dlaczego, prawda? Generalnie ten próg, czy to VO2 max dla starszych osób, dla starszych kolarzy jest może bardziej efektywny, ale żeby go dobrze wykonywać, to musimy ten próg aerobowy tak czy owak sobie potrenować, no i siłownia. Przejdziemy sobie do kolejnej rzeczy, mianowicie jak wyznaczyć teraz te nasze progi. I tutaj ja proponuję taką rzecz, że bierzemy sobie stronkę z Zwifta. Po roku czasu na pewno coś takiego macie i na tej stronie na Zwifcie mamy dwie takie najistotniejsze, czy 3 takie parametry, które sobie bierzemy. Pierwszym z nich to jest wyznaczanie progu anaerobowego, czyli tego, gdzie trenujemy przy tych dużych obciążeniach i on będzie, znaczy według mnie najlepiej go wyznaczyć, biorąc sobie nasze najlepsze 5 minut. Najlepsze 5 minut, czyli takie maksymalne 5 minut, jakie byliśmy w stanie wykonać podczas jakiegoś wyścigu, gdzie no daliśmy z siebie wszystko, albo po prostu wykonać sobie test 5-minutowy, 5 minut FTP, nie ten na 20, tylko na 5. I tą wartość tutaj u mnie to jest 286 W, bierzemy jako wyznaczenie progu anaerobowego dla nas, czyli VO2 max ja trenuję na 286 W. Inny sposób to jest, jeżeli mamy FTP, ale to nie jest taki dokładny sposób, to jest po prostu pomnożenie tego razy 1,20. Ale lepiej jest zastosować oczywiście wyznaczenie, bo to nie jest tak. 1,20 to jest średnia, dla jednego to będzie 1,2, dla drugiego 1,3. Dlatego po prostu mierzymy sobie konkretnie, ile to musi wyjść. To nie wyznaczamy tego po prostu na zasadzie procentów, to tak nie działa. Jest to duże uproszczenie. Teraz próg laktatowy jak wyznaczamy? No i próg laktatowy możemy sobie też wyznaczyć, jak nie chcemy robić żadnych testów FTP, to po prostu wziąć sobie najlepsze 20 minut i tą wartość odjąć od niej 5%, czyli pomnożyć razy 0,95 i te 10 W po prostu odejmujemy wtedy od tej wartości. Albo wykonać sobie test prawdziwy FTP, albo test rampowy. Ja wykonuję test rampowy z różnych względów, teraz nie będę Wam opisywał, dlaczego akurat tak to robię. No i test rampowy u mnie wynosi 245 W. Tutaj FTP, które wyznaczył nam po prostu podczas jazdy jakieś tam, to jest 240 W minus 0,5, czyli około 230. No to te 15 W mniej jest podczas takiej dłuższej jazdy, powiedzmy, więc to FTP może takie być. No i teraz przechodzimy do progu aerobowego, czyli ta jazda w drugiej strefie i ten próg, jak go wyznaczyć? No więc nie wyznaczamy go wcale poprzez FTP nasze i że to jest tam połowa wartości czy ileś, tak jak mamy na tym drugim progu. Można tak jeździć, ale dużo lepszą metodą, właściwie moim zdaniem, to będzie wyjście z założenia takiego, że jadąc w progu aerobowym, to jest mniej więcej, chodzi o to, żeby zachować stałe tętno, bo to tętno nam wyznacza nasze zmęczenie. Dlaczego tak jest? Bo w progu aerobowym będziemy wykonywali bardzo długie jazdy. I tutaj chodzi o to, że podczas kiedy zaczynamy taką jazdę, to tego zmęczenia nie odczuwamy. Nasz organizm pracuje wtedy bardzo wydajnie, mamy dużo siły i to tętno nasze jest odpowiednio, i tętno nasze przy jeździe na drugiej strefie będzie o wiele niższe niż pod koniec, jeżeli będziemy chcieli tą drugą strefę zachować. Wiecie, o co chodzi, że po prostu zmęczenie powoduje to,
że jadąc na waty, jedziemy de facto w wyższej strefie tętna niż powinniśmy. A trenując próg aerobowy nie trenujemy siły, tylko trenujemy wytrzymałość, czyli zmęczenie organizmu, a tętno wyznacza nam zmęczenie. Dlatego próg aerobowy powinno się trenować na tętnie. Jak go wyznaczyć? Bierzemy po prostu tętno progu FTP. Jeżeli na przykład wynosi ono 160 dla jednej osoby, to od tych 160 odejmujemy 30 uderzeń. I robimy plus minus 2 i wtedy wyznaczamy, że to jest od 127 do 133. I w tych granicach cały czas, równo w tych granicach jedziemy non-stop, trenując próg aerobowy. I to wyjdzie nam pewnie druga strefa. Pierwsza, druga strefa. Jeżeli ktoś ma 170, tętno na progu FTP, czyli podczas tych 20 minut jazdy, cały czas serce biło mu z tą częstotliwością 170, to wtedy będzie miał 140, plus minus 2 i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli tutaj, żeby to było jasność, dlatego zaznaczyłem Wam, że to jest tętno przy wyznaczaniu progu aerobowego. No oczywiście trening siłowy tutaj nie będziemy wyznaczać, wyznaczamy po prostu sobie maksymalny ciężar i na przykład trenujemy na 80% tego maksymalnego ciężaru albo na liczbę powtórzeń, tam że 6-8 to będzie ciężki trening, czyli 6 powtórzeń ciężki trening, 8 powtórzeń od 8 do 10 średni, a taki lekki trening na przykład 15-powtórzeniowy. No to już mamy jasność, jeżeli chodzi o wyznaczanie tych watów, tak, czy sposobów, w jaki trenujemy niejako, tak, na jakim obciążeniu to trenujemy. Teraz przejdziemy sobie dalej i dochodzi nam oprócz tego ile trenować, czyli jak trenować, to już mniej więcej wiemy. Za chwilę zobaczymy konkretne przykłady, ale teraz ile i kiedy. I tutaj przychodzi nam z pomocą określanie priorytetów. Jak widzicie, tu się pojawiła też na dole taka tabelka, to jest kiedy, czyli trenujemy po prostu od początku do końca. No głupio zabrzmiało, ale zaczynamy ten trening tak jak teraz w styczniu. Planujemy sobie, że chcemy mieć szczyt formy w czerwcu, jak się zaczynają jakieś tam maratony, wyścigi, co tam chcemy. Dzielimy sobie to na okresy i te okresy to będzie nasza periodyzacja. Czyli możemy po prostu ustalić sobie, że będziemy trenowali na wyścig i te wyścigi mogą być oczywiście o różnym stopniu jakby zaawansowania, czyli na różny czas się inaczej trenuje trochę. Czyli 4-godzinne czy ponad 4 godziny, to tam ten trening może być trochę inny, to zaraz powiem. Od 2 do 4 godzin i tam od 1 do 2 godzin, takie krótsze treningi też troszkę inaczej wyglądają przygotowania takiego treningu. Ale to nie jest wszystko, bo wcale nie musimy trenować, jak ktoś nie chce brać udziału w wyścigów albo nie wie po prostu, co będzie trenował, co będzie jechał, bo nie ma w ogóle zamiaru w niczym startować, to może po prostu trenować na swoją słabość. Czyli po prostu trenujemy to, co uważamy, że w czym jesteśmy słabi. Jeżeli wiemy poniekąd, że nie potrafimy utrzymać FTP, no to trenujemy wtedy FTP. Jeżeli sprawiają nam trudność szybkie sprinty, no to trenujemy VO2 max. Jeżeli wiemy, że w ogóle nasze VO2 max się obniżyło albo jest niskie, no to trenujemy VO2 max. Jeżeli szybko się męczymy albo chcemy schudnąć, no to wtedy trenujemy w taki sposób, żeby przede wszystkim te treningi jak najwięcej przyniosły efektów w postaci redukcji tkanki tłuszczowej. Generalnie nie ma oczywiście treningu na schudnięcie, ale schudnięcie wiem, że dla wielu osób jest priorytetem po prostu, że oni trenują po to, żeby schudnąć. No więc tutaj a to, że mają na przykład nadwagę, to im przeszkadza we wszystkim, co robią, łącznie z wyścigami, z wytrzymałością i tak dalej. Więc tutaj można sobie zastosować, że jesteśmy otyli, bo jesteśmy troszkę starsi. No i czyli trenujemy generalnie to, co z wiekiem tracimy, czyli tracimy masę mięśniową, tracimy tam powiedzmy, przybieramy na wadze niepotrzebnie, więc tym priorytetem będzie trening na to, żeby osłabić niepożądane efekty wchodzenia w starszy wiek. No to będzie wiek.
Jak to w praktyce wygląda, to już Wam mówię, ten priorytet sobie ustalamy i dochodzimy do tego, że po prostu ustalamy sobie tą tak zwaną periodyzację. Fajnie to brzmi, w ogóle jak ktoś powie, że on ma periodyzację, to myślę, że to już jest zaawansowany kolaż, to w ogóle jest periodyzacja. Więc generalnie jest to bardzo proste. Chodzi o to, że podczas periodyzacji takiej klasycznej na wyścig, to trenujemy sukcesywnie, zwiększając aktywności zbliżone do takich, które wykonujemy podczas danych zawodów. Ale w moim przekonaniu to ta periodyzacja może też mieć troszkę inne cele, to za chwilę Wam pokażę, a mianowicie takie, żeby dostarczyć organizmowi trochę innych bodźców. No i do tej pory wszystko było jasne, ale to, co teraz będzie, to jest to, o właśnie. No i teraz tak. Tutaj na początku Wam powiedziałem takie, że ja te książki sobie przeczytałem i tak dalej, ale teraz dochodzimy do momentu, gdzie bo można by było wyciągnąć taki wniosek błędny, że skoro można przeczytać książki, to jest się trenerem, prawda? Że to już nie trzeba żadnych trenerów, że funkcja trenera to jest niepotrzebna. No nie. Bo w tym momencie trener wchodzi, jego rola teraz jest dopiero. I tego niestety nie wyczytacie w żadnej z książek. Nie nauczycie się też tego, to wynika z doświadczenia. Te wszystkie 3, 2, 1 to wygląda jak kod binarny, jakiś tam ciąg cyferek, ale zaraz Wam powiem, o co chodzi. I ułożenie tego według właściwej kolejności to jest zadanie trenera właśnie. Ja to mogę w przybliżeniu sobie ułożyć, ale zrobiłem te kropki po to, żeby to potem się zmieniło jakoś. I już Wam powiem, o co chodzi. Ja sobie założyłem i to ściągnąłem z Fiela właśnie taką zasadę, że wszystkie te 4 rodzaje treningów ja sobie podzieliłem na 3 kategorie, że to jest trening o niskiej intensywności, średniej i wysokiej. I oznaczyłem je kolorami, że na przykład trening w tlenie to jest niebieski, FTP to jest czarny, VO2 max czerwony, a siłownia to jest taki fioletowy. No i trening w tlenie o niskiej intensywności będzie 1, czyli waga 1. Trening wysoki, waga 3 i średni 2. I tak do pozostałych to samo jest. No i ta periodyzacja będzie polegała na tym, że dzielimy sobie nasz okres taki przygotowawczy na takie 4, raz, 2, 3, 4 na 5 okresów. Pierwszy to jest taki okres przygotowawczy, załóżmy, że trwa miesiąc. Drugi okres to będzie kolejny miesiąc, luty i marzec, a trzeci okres taki budowy to jest trwający właściwie 3 lub 4 miesiące aż. Ale to równie dobrze możecie tą periodyzację sobie robić, na przykład, że co miesiąc będziecie coś zmieniać sobie, albo co 2 miesiące. No naprawdę nie ma dużego znaczenia, jak się to tam nazywa, ani ile tak naprawdę trwa, bo to można sobie robić tak, żeby po prostu funkcjonowało dla Was. I o co tutaj chodzi? Zobaczcie. Kiedy mamy okres przygotowawczy, czyli mamy styczeń, mamy miesiąc, nie? Mamy 3 treningi w miesiącu, no mamy 3 kolory. No i zobaczcie, zaczynam od trójeczki, czyli mam niebieski, czyli trening w tlenie o wysokiej intensywności. Pokażę Wam zaraz, co to znaczy, nie? Jakie to jest trening o tej wysokiej. Potem robię trening, mam 2 fioletową, czyli idę na siłownię, ale tam wykonuję średni trening o średniej intensywności. I jako dodatkowy trening w tygodniu robię jeszcze czerwony, czyli to jest VO2 max, ale ten czerwony jest na niskiej intensywności. I tak lecimy cały miesiąc. Potem zaczyna się kolejny taki cykl, ale teraz zmieniamy sobie już troszkę to. Zostaje trening w tlenie na trójce, bo jak widzieliście w poprzednim slajdzie, to były bardzo ważne te przygotowania. Tak? Musimy po prostu tą bazę sobie wyćwiczyć na nowo, powiedzmy. Więc robimy dalej długie jazdy i to mogą być eventy jakieś w takiej grupie D, albo sobie jakieś przejażdżki robić, no cokolwiek, co trwa dosyć długo, zaraz zobaczymy dokładnie. Ale potem już nie robimy siłowni na średniej intensywności, tylko wchodzi nam VO2 max, które miesiąc temu robiliśmy na niskiej intensywności, tym razem robimy na średniej. I nadal chodzimy na siłownię, ale na tej siłowni robimy ćwiczenia po prostu na niskiej intensywności. I tak cały luty. W marcu następuje zmiana już.
dosyć duża. Bo zobaczcie, w marcu, tak jak do tej pory mieliśmy VO2 max i ono stopniowo szło do góry, to w marcu osiąga swoje apogeum i w marcu robimy bardzo mocne treningi VO2 max, czyli jest trójka, priorytet VO2 max. I teraz lecimy, schodzimy trochę z treningów w takim razie w tlenie i w tlenie robimy tylko dwójkę, czyli średnie. I dołączamy do tego lekkie treningi na FTP i do tego jeszcze siłownia, czyli mamy 4 razy w tygodniu. I to jest taka późna faza takich podstaw, nie? Tak zwanych. Czyli na przykład mamy już 4 treningi tygodniowo, dochodzi de facto FTP, czyli treningi na progu. Potem zaczyna się kwiecień. Dalej kontynuujemy sobie, czyli ja sobie rozpisałem, że będę dalej robił VO2 max na maksymalnym poziomie, bo na tym mi zależy. Myślę, że VO2 max to są dobre treningi, żeby poprawić w ogóle wszystko, ale chciałbym już troszeczkę nad tym FTP popracować, bo ono u mnie kuleje. Ja uważam, że mam słabe FTP, nie jestem w stanie utrzymać go zbyt długo, więc bym chciał, żeby powoli to FTP u mnie też wchodziło, więc zaczynam robić to po odpowiednim przygotowaniu już na drugim poziomie. Dlaczego nie zacząłem od FTP tutaj? Bo uważam, że by mi nic nie dało, że po prostu nie jestem do tego przygotowany. Mam za małe VO2 max, za mało tych kilometrów wyjeżdżonych, żebym zaczynał w styczniu albo w lutym robić FTP. No, myślę, że dopiero mogę w marcu pomyśleć o tym albo w kwietniu, żeby je trochę porobić. I wtedy robię to na drugim poziomie, czyli średnia moc. Wchodzi oczywiście cały czas tlen, ale tym razem ten tlenik to będzie taka godzinka jazdy, nie tylko. I oczywiście cały czas siłownia. Siłownia może cały rok chodzić. I tutaj są kropki, dlatego że dalszy ciąg to już zależy od tego, jak się będę czuł, jakie będą efekty, bo na bieżąco można tym żonglować. I to jest w tym najfajniejsze właśnie, to jest też rola trenera. Trener ma dostęp do danych i on by wam to pewnie ustalił, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, jak to najlepiej u zawodników działa, ale jak ktoś tego trenera nie ma, no to musi sam się z tym borykać i sobie to ustalać. I dlatego no tutaj bez trenera jest dużo ciężej, ale zasady mniej więcej wiadomo, o co chodzi. No i potem jak mamy już ten ostatni tydzień, to tak myślę, że ponieważ na przykład moim priorytetem w tym roku byłoby podniesienie swojego FTP, no to budując formę chciałbym jak najwięcej tego FTP robić już pod koniec całego cyklu, czyli ostatnia faza tej periodyzacji to byłoby priorytet, miałyby ćwiczenia na FTP. No moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda, jak to ta periodyzacja by przebiegała. I teraz przejdziemy sobie do kolejnej rzeczy, mianowicie pokażę wam na Zwifcie, jak te treningi konkretnie wyglądają, jakie są ich zasady. Warto też tutaj sobie zrobić taką notatkę przy kalendarzu gdzieś. To widzicie, kalendarz tutaj nie jest nawet potrzebny, wystarczy prosta linia, napisać sobie, co w danym miesiącu robimy i nie musimy nawet tego rozpisywać na kalendarzykach. Moim zdaniem dosyć łatwo to ogarniemy bez wpisywania danych. Ważne, żeby z każdego treningu dane były tam przesyłane do tego Training Pixla czy do Garmina na przykład, wszystko jedno, do Garmina może nawet lepiej. Przejdziemy sobie, pokażę wam na Zwifcie, jak się te treningi robi i jak ja je widzę. No i gdzie znajdziemy na Zwifcie treningi? Oczywiście są w kolekcjach customowych. I to jest wszystko, co ja sobie, czego potrzebuję do moich treningów. Właściwie więcej nie muszę mieć. Oczywiście one mogą się, różne warianty tego pojawić. No jak widzicie, zdecydowałem się, żeby nie mnożyć tego, nie zastanawiać się, jaki trening muszę wykonać i żeby zrobić to w taki sposób, że będę miał na każdą intensywność 2 treningi. Są pewne zasady, które wam tutaj powiem odnośnie tworzenia tego, które należy, są tylko 2 właściwie takie, które powinniście przestrzegać chyba, może nie o wszystkim wiem. Jedna z zasad przy tworzeniu treningów na FTP mówi nam, że taki trening
no powinien trwać odpowiednio długo. Czyli przebywanie w samym tym progu FTP powinno wynosić mniej więcej od 20 do 30 minut. I to, co jest tutaj u góry, te minuty oznaczają właśnie, ile czasu spędzamy na danym treningu w tym progu, który trenujemy. Więc jak widzicie, to FTP przy niskiej intensywności mamy 15 minut, czyli 3 interwały, które trwają 5 minut i przerwa między nimi to jest minuta 30. Dlaczego jest taka krótka przerwa? Przerwy ustala się w ten sposób, że się tutaj podaje po prostu 25% czasu trwania interwału. A przerwa krótka musi być, dlatego że staramy się, żeby mięśnie nasze nie zdążyły pozbyć się laktatu. Czyli pracujemy, jakby zwiększamy tolerancję na laktat. To jest to, jak uważnie mnie słuchaliście, to co na początku mówiłem o sensie treningów na FTP, to jest właśnie zwiększanie tolerancji na zakwaszenie. No i mamy dwa. Mamy niska intensywność 15 albo 18. Taki sam schemat, też 3 interwały. Potem mamy średnia intensywność 24. To już mamy 64 TSS-y. 3 razy 8 minut i przerwy 2,30. Potem możemy sobie zobaczyć też te o najwyższej intensywności, na przykład ten najmocniejszy to są 2 interwały 20-minutowe aż. Trzeba to przejechać w 240 W, przy czym przerwa to jest 5 minut, także on ma 91 TSS-ów, a ten o niskiej intensywności ma tych TSS-ów zaledwie 46, czyli połowę tego. Jak się pewnie domyślacie, zrobienie tego treningu FTP na samym początku naszej przygody z treningiem może być ciężkie, ale spokojnie, to mamy 2 miesiące na to, żeby się do tego przygotować. Teraz treningi VO2 max, no i tutaj zasada jest taka, że dwie zasady, że te treningi nie powinny być dłuższe, powinny trwać od 5 do 15 minut, nie dłużej. Znaczy mogą trwać dłużej, to już bierzecie na siebie odpowiedzialność, ale generalnie zaleca się, żeby one nie były dłuższe niż 15-minutowe, bo takie treningi do 15 minut są najbardziej efektywne. No więc ja wybrałem sobie wariant 15-minutowy, ten najmocniejszy i to będzie 5 razy 3 minuty i 3 minuty zawsze przerwy. Nie? Jak mamy na przykład interwały, tutaj brak opisu jest 2,30, to przerwa też jest 2,30, nie? I tutaj mamy 45 minut łącznie, ale tu spędzamy, właśnie nie napisałem, 12, w opisie nie ma, 12 minut. Potem mamy VO2 max, 2 treningi o niskiej intensywności, tu jest 28 TSS-ów i ten trening już zrobiłem, to jest 10 interwałów po 30 sekund. A mogę sobie też zrobić potem w tym tygodniu przyszłym już o stopień wyższy, bo tamten był dosyć łatwy, więc można zrobić sobie na przykład 7-minutówki, czyli to będzie 7 interwałów po 1 minucie i 1 minuta przerwy. A jeżeli przejdziemy sobie teraz do jazdy w tlenie, to te jazdy w tlenie sobie podzieliłem też pod względem czasu trwania. Tutaj pamiętamy o tym, że jedziemy na tętno, nie na moc. No i mamy na przykład niska intensywność to jest 45 minut albo 60 minut i to będziemy robili w drugiej połowie periodu, tego okresu całego przygotowawczego, a zaczynamy od wysokich intensywności, czyli robimy 150, czyli to jest 2,5 godziny, 171 TSS-ów, to na to nie patrzcie, on jest zawyżony. Robimy 150 minut, ale w drugiej strefie i tak samo 3 godzinki, nie? I to będziemy robili przez prawie 2 miesiące takie jazdy raz w tygodniu. A potem po tych 2 miesiącach przechodzimy zgodnie z tą naszą planszą, gdzie mieliśmy te periody rozpisane, te mezocykle właśnie, no to potem przejdziemy sobie do średniej pewnie, a potem tej niskiej. I przy średniej mamy na przykład już 2-godzinne jazdy, czyli najdłuższa to jest 2-godzinna,
a taka trochę krótsza trwa 90 minut, a jeżeli priorytetem już nie będą długie jazdy, no to wtedy będziemy mieli 45 minut tylko, albo 60-minutowki, nie? Więc to dosyć krótkie już będą, żeby też tak nie obciążać organizmu. Jak tworzymy nowe, no ja lubię tutaj w Zwiftie tworzyć je, bo po prostu wybieracie sobie, można bardzo łatwo z menu z prawej strony wybieramy sobie na przykład rozgrzewkę. Bardzo łatwo jest tutaj ustalić sobie obciążenie i długość trwania. Potem możemy sobie dodać na przykład interwały, określić ich ilość, jaką mają mieć, na jakiej mocy trenujemy, jak długie mają być przerwy. Można sobie to robić na tej zasadzie albo wpisując tutaj wartości odpowiednie. Wszystko działa bardzo fajnie. Można je potem wyeksportować sobie do dowolnego, do Garmin Pixa, czy gdziekolwiek chcecie, czy koledze dać te przygotowane plany, a jak je pojedziemy, to one się automatycznie przesyłają już do czego? Przesyłają się na dowolny tam do Strawy, czy do Garmina. Także tak to wygląda. No i wracamy do naszej planszy. Czyli podsumowując, bo widzę, że już 35 minut jest, ale myślę, że to jest już końcówka. Mówiliśmy sobie o tych 4 takich filarach, 3 na rowerze spędzanych, a 1 na siłowni, czyli trenujemy próg aerobowy. Tu pod względem może kolejności powinno być próg aerobowy, potem próg anaerobowy, laktatowy, a siłownia też gdzieś dosyć wysoko, czyli można byłoby sobie to trochę zmienić, tą kolejność, powiedzmy, dać ten może być, ale ten próg anaerobowy dać trochę wyżej i ten siłowy też jako wyższy, nie? A powiedzmy próg laktatowy, to w zależności od tych priorytetów, tutaj o tym mówiliśmy, że można sobie wyznaczyć, no na przykład jeżeli ktoś chciałby zwiększyć, na przykład uważa, że trening że brakuje mu siły, bo szybko się męczy, boli go kręgosłup albo niekomfortowo się czuje na rowerze, szyja go boli, to na przykład ten trening siłowy mógłby sobie poprawić. Jeżeli ktoś na przykład chciałby schudnąć, nie, to wtedy jako priorytet może sobie próg aerobowy wystrzelić do góry. Albo w ogóle, jeżeli zaczyna trenować, to też. Dla osób troszkę starszych, nie, to ten próg anaerobowy VO2 max byłoby dobre, bo to nie są takie męczące wbrew pozorom treningi jak ten próg laktatowy. On mi sprawia największe, z kolei dla mnie próg laktatowy jest ciężki, więc ja może powinienem ten próg laktatowy sobie podnieść, nie? To od tego to już możemy sobie tam wybierać, co chcemy. No ale kolejną rzeczą, właśnie ostatnią już tutaj, której nie omówię dzisiaj wcale, bo to jest temat rzeka, to jest następny nasz chyba odcinek mój, jaki nagram, to będzie na temat regeneracji, różnych sposobów regenerowania się, bo trening to są wszystkie te 4 treningi plus właśnie regeneracja. Także to wszystko z mojej strony. Ja dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że to się Wam spodobało, że coś z tego dla siebie wyciągniecie. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam na streamy. Na Zwifcie jeżdżę często w weekendy, rano, też wieczorami, w zwykłe dni. Na pewno nie przegapicie żadnego, nie przegapicie, bo dosyć często mnie tam widać, więc można jakieś pytania zadawać śmiało. I następny odcinek mój to chyba będzie poświęcony właśnie regeneracji. I to, tak jak mówię, że niektóre rzeczy nie omawiałem w ogóle, bo myślę, że one niczego mogą nie wnosić, ale też po prostu z braku czasu. Można się nimi zagłębić już sobie na przykład dokładnie analizując, co to jest ten VO2 max, na co on ma dokładnie wpływ i tutaj po prostu cały wykład na ten temat sobie przygotować i zrobić i to też nie jest głupi pomysł. Ale myślę, że to od tego należy zacząć, od takiego ogólnego pojęcia, jak to wszystko razem się do siebie ma, prawda? Takie podstaw i dopiero potem zaczynać sobie tam dalej zgłębiać coś więcej na temat, jakieś szczegóły.
No ale warto, żeby już zacząć teraz, bo tak jak Wam powiedziałem, styczeń to jest taki okres, że już powinniśmy nasz plan mieć taki wgląd w to, jak to mogłoby wyglądać i sobie już powoli zacząć realizować. Także zobaczymy, jak to mi będzie szło. Ja będę ten plan realizował i na bieżąco myślę, że będę tutaj na YouTubie po prostu jakieś informacje zostawiał w formie takiego dziennika, co w danym miesiącu robiłem, jak to się miało, jak mi się to robiło, jak się czułem. Tą regenerację też nagram, także myślę, że sobie to jakoś ustalę, jak i kiedy to te kolejne rzeczy będą się tutaj pojawiały. Także dziękuję Wam za uwagę i życzę owocnych treningów. Trzymajcie się, cześć.